Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem, który wymaga odrobiny pracy, ale wynagradza to cudownym smakiem. Tym razem na nasze stoły trafi makowa wiśnia, czyli ciasto składające się z makowego biszkoptu, gładkiego kremu budyniowego i wiśniowej galaretki z dodatkiem owoców. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z makiem. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od budyniu, który posłuży za bazę kremu. Do dużego rondelka przelewam około 500 ml mleka i dodaję do niego 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozpuszczenia cukru i podgrzewam na średnio niskim ogniu do chwili, kiedy zacznie się lekko gotować. W międzyczasie do pozostałych 250 ml mleka dodaję 3 duże żółtka, 60 g mąki pszennej, u mnie typ 500, taką samą ilość skrobi ziemniaczanej i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu waniliowego lub cukru z wanilią. W tym ostatnim przypadku dodajcie go razem z cukrem do podgrzewanego mleka. Zawartość dzbanka krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do uzyskania jednolitego płynu. Z tak przygotowaną bazą budyniu wracam na kuchenkę. Jeśli mleko zaczęło już lekko bulgotać, zmniejszam grzanie pod rondelkiem na niskie i stale mieszając dodaję zawartość dzbanka do gorącego mleka. Po uzyskaniu jednolitego płynu zwiększam grzanie z powrotem na średnio niskie i gotuję przez kilka minut do uzyskania gęstego, gładkiego budyniu. W trakcie gotowania nie przerywajcie mieszania, bo masa łatwo przywiera do dna i nie jest trudno ją przypalić. Jeśli tak się stanie, całość nabierze gorzkiego smaku, a wtedy trzeba będzie przygotować budyń od nowa. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji zdejmuję rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do szerokiego, płaskiego naczynia. U mnie jest to naczynie żaroodporne, ale równie dobrze sprawdzi się szeroki talerz. Chodzi tylko o to, żeby rozłożyć budyń cienką warstwą, żeby szybciej wystygł. Po rozprowadzeniu budyniu przykrywam jego wierzch folią spożywczą. Dzięki temu nie utworzy się na nim nieprzyjemny gruby kożuch. Gotowy budyń odstawiam do całkowitego wystudzenia. Następnie zajmuję się galaretką, która ozdobi nasze ciasto. Do 700 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody dodaję 2 70-gramowe opakowania galaretki wiśniowej. Zawartość dzbanka krótko mieszam, tylko do całkowitego rozpuszczenia proszku i odstawiam na blat do wystudzenia, aż całość zacznie lekko tężeć. W czasie, kiedy budyń i galaretka stygną, przygotuję spód ciasta. Do niewielkiej miski przesypuję 30 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 60 g niebieskiego maku, 30 g wiórków kokosowych, taką samą ilość mielonych, blanszowanych migdałów i opcjonalne pół łyżeczki proszku do pieczenia. Składniki suche krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia i na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przelewam 3 duże białka i ubijam je przy pomocy miksera, aż staną się puszyste, a opadki robota będą zostawiać na nich wyraźny ślad. Białka najlepiej ubijają się w temperaturze pokojowej, dlatego wyjmijcie je z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do białek 50 g drobnego białego cukru. Robię to powoli, po około łyżeczce naraz i za każdym razem dokładnie ubijam zawartość naczynia na średnio wysokich obrotach miksera do całkowitego rozpuszczenia cukru. Nie ma go zbyt dużo, ale mimo wszystko chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Po dodaniu całego cukru można odłożyć mikser, chwilowo nie będzie nam potrzebny.
Do ubitych białek dodaję przygotowane wcześniej składniki suche. Robię to w 2 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem powoli łączę je z białkami przy pomocy silikonowej szpatułki. Zróbcie to na tyle ostrożnie, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z białek. Gotowe ciasto przekładam do formy o rozmiarach 18 na 28 cm. Spód blaszki wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki pozostawiłem czyste. Dzięki temu ciasto będzie mogło się do nich przykleić w trakcie pieczenia i nie opadnie w trakcie studzenia. Ciasto będzie dosyć gęste, ale postarajcie się rozprowadzić je najrówniej jak to tylko możliwe. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 12 minut do chwili, kiedy ciasto nabierze lekkiego złotego koloru, a wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce blatu wyjdzie czysta. Po 12 minutach wyciągam ciasto z piekarnika i odstawiam w blaszce do całkowitego wystudzenia. Około 30, może 45 minut powinno wystarczyć. Kiedy budyń osiągnie temperaturę pokojową, zabieram się za przygotowanie kremu. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła i ucieram je przy pomocy miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy. Masło i budyń muszą być w zbliżonej temperaturze, dlatego pamiętajcie o wyjęciu masła z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki, a następnie zaczynam dodawać wystudzony budyń. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. Krem najlepiej byłoby przygotować w mikserze stacjonarnym, ale jak widać ręczny też daje radę. Musicie się tylko liczyć z tym, że zajmie to chwilę, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Od czasu do czasu warto kolejny raz oczyścić ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da wam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno i pozwoli ocenić, czy krem wyszedł gładki. Na tym etapie krem może wydawać się dosyć rzadki, ale spokojnie, po nocy w lodówce powinien się bez problemu zestalić. Gotowy krem na chwilę odstawiam i szykuję prosty poncz, którym nasączę blat. Do niewielkiej miseczki przelewam 50 ml likieru amaretto i 50 ml chłodnej przygotowanej wody. Zawartość naczynia krótko mieszam, a następnie odstawiam i wracam do wystudzonego spodu. Wcześniej ostrożnie odciąłem biszkopt od boków blaszki, a następnie umyłem je i wyłożyłem je folią rantową, ale równie dobrze sprawdzi się papier do pieczenia. Na wystudzony spód wylewam przygotowany poncz i pozostawiam na około 5 minut do wchłonięcia. Upewnijcie się wcześniej, że wasza blaszka jest szczelna, bo poncz może wypłynąć bokiem. Ja swój poncz przelałem do butelki do nasączania biszkoptów, ale jeśli nie macie takiej pod ręką, wystarczy, że użyjecie pędzelka, sprawdzi się równie dobrze. Kiedy płyn się wchłonie, wykładam na ciasto przygotowany przed chwilą krem i rozprowadzam go najrówniej jak to tylko możliwe. Wiadomo, równe ciasto lepiej się prezentuje na stole. Do tego duże różnice w poziomie mogą sprawić, że galaretka w niektórych miejscach nie przykryje owoców, a to też zepsuje efekt końcowy. Po rozprowadzeniu kremu układam na nim 250 g wydrylowanych wiśni z kompotu. W sezonie polecam oczywiście użyć świeżych, ale takie z domowych przetworów sprawdzą się idealnie, szczególnie jeśli chcielibyście przygotować to ciasto na Wielkanoc. Po wyłożeniu owoców odstawiam formę z ciastem do lodówki i czekam na galaretkę. Kiedy zacznie tężeć, wyjmuję ciasto z lodówki i bardzo ostrożnie wylewam na nie galaretkę. Najlepiej robić to przez łyżkę albo przy pomocy chochli. W ten sposób nie tylko nie poprzestawiacie wiśni, ale też nie narobicie dziur w kremie. Tężejąca galaretka nie powinna unosić owoców, dzięki czemu nie będą wypływać na wierzch ciasta. Tak przygotowane ciasto trafia ponownie do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia galaretki i kremu budyniowego.
Następnego dnia pozostaje mi już tylko pozbyć się boków blaszki, folii rantowej i podawać ciasto w towarzystwie filiżanki dobrej kawy. Wilgotny spód łączy w sobie smak amaretto, kokosa i oczywiście maku, który przełamuje strukturę biszkoptu. Krem jest delikatnie waniliowy i przyjemnie gładki, a owoce nadają ciastu świeżości i sprawiają, że kolejne kawałki praktycznie same trafiają na talerzyk. Czy jest to najszybsze ciasto, jakie można przygotować? Nie, ale jego smak absolutnie wynagradza całą pracę, którą trzeba w nie włożyć. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!